Witamy Was w kolejnym dniu naszej epopei, a dzisiaj co? Będzie gotowanie na ekranie. Marcinowi przygotowuje tatar. Mielone. Mielone? Gołąbki? O nie. Dlaczego tak dziwnie pachną? Nic z tych rzeczy. Dostawaliśmy od Was wiele zapytań, czym my karmimy nasze teraz psiaczki. Co niektórzy, co nas oglądają, dobrze wiedzą, że my naszą Amber, suczkę, karmiliśmy surowym mięskiem i często spotykaliśmy się z taką opinią: o, surowe mięso powoduje, że psy są agresywne, że później gryzą właścicieli i że mają takie popędy niebezpieczne. Tak, Amber w szczególności. Znacie Amber. Amber jest hipiską i naprawdę my ją karmiliśmy, no zresztą karmimy, bo cały czas dostają, tylko wcześniej jakoś to było dużo więcej, surowym mięskiem. No, a dobrze, odbiegłam od tematu. A z tego względu, że mamy teraz psiaczki, im tak samo. Już wspominaliśmy nowym właścicielom, że dostają raz dziennie, surowe mięso. raz dziennie surowe i chrupki 2 razy. Dokładnie. A teraz skład leci po kolei. Mielone, ryż. Dajemy jeszcze siemielniane. Na futerko. Na futerko. Siemielniane równie dobrze jest, jak psy mają zaparcia i biegunki. Możecie im je podawać w formie takiego gotowanego kisielu, ale albo zmielone. Kiedyś próbowałam dać w całości ziarna, to je później znalazłam na łące, wydalone, więc to się nie sprawdza i dlatego no musicie jednak no jakoś je przerobić. Oprócz tego bardzo dobrze siemielniane tak samo wpływa na układ i pokarmowy, i naczyniowo-sercowy, więc no my dajemy, jest to takie uzupełnienie diety, szczególnie, że Wy przygotowujecie tą mieszankę. Jednak te suche karmy, one są no, dużo bogatsze, dlatego no, musicie tutaj jednak zadbać, żeby ona była taka bardziej zbilansowana. To, że my mamy ich 9, to musimy troszeczkę więcej dać. Wy jak macie swojego jednego psiaczka, to łyżeczka mała w zupełności wystarczy. To było siemielniane. Dobra, następne smakołyki lecą. Jajko, ale tylko żółtko. Tylko żółtko dajemy. Nie chcemy przebiałczać. Nie chcemy przebiałczać. No jajko jest, no wiecie, mega bombą witaminową. Ma witaminę A, B3, Wszystkie E, bez C. K. Wszystkie bez C. Wszystkie bez C, tak? To jest dużo prościej. Dokładnie. Wszelkie witaminy rozpuszczalne w wodzie. A zresztą taka ciekawostka i odnośnie białka mówisz. Żółtko zawiera również białko. Żółko składa się z wody, białka, lipidów, witaminy, więc Lipidy to tłuszcze. tak, i ich jest w żółtku aż 30%. Natomiast białka w żółtku, wyobraźcie sobie, jest więcej, bo jest aż 16%, a w porównaniu do białka, mówię białka z jajka, jest tylko 11%. Więc to też jest taka mała ciekawostka. Takie jajko też uważajcie, żeby no nie dawać tego za dużo, tak nie dawajcie tego może codziennie, żółtka, przepraszam. No ja musiałam tutaj dać 2, no bo mówię, no na ilość tych małych brzdąców latających to trzeba troszeczkę więcej. Zaraz zobaczycie, jak się szarańcza. Szczególnie, że są teraz malutkie. Trzeba im dostarczać jak najwięcej tych wszystkich właśnie witamin, mikroelementów, fosforan wapnia na kości, prawda? A jak nie macie fosforanu wapnia takiego, to można dać, kochanie, gdzie są? Zabrałeś, ukradłeś mi, złodziejko. No tak, nie ma. Skorupki kurze, te co mieliśmy wypalone, są wszystkie już tak. kurą podane. Aha, no to niestety nie ma. Ale nie, te są jeszcze nie sparzone, ale tamte są sparzone, tylko żeby trzeba było je skruszyć. No to dobra, no to pokruszymy. Czyli widzicie, czemu my je parzymy? Bo tam... nie parzymy, 160-170 stopni. Popatrzcie, jak one się ładnie kruszą. Bo chodzi o to, żeby zrobić taki pyłek dla kurek. Daj mi trochę, nie? Łatwiej, a jak są skorupki świeże, to raz, że no
no trzeba by było je najpierw wrzątkiem sparzyć, no bo wiecie, no bo tam może być jakieś paskudstwo. Chociaż tutaj ja z Marią Magdaleną, naszym widzem, rozmawiałem, ona podaje bez sparzania, nigdy nie było żadnych problemów, mówi, zdrowotnych, także może nie. Natomiast dla nas jest super sprawą to właśnie, że one tak fajnie pękają. Bardzo łatwo je na taki pyłeczek skruszyć. Dobra, tutaj jeszcze następny specyfik. To nie jest to, co na słoiku. Po prostu przelałam sobie. To jest olej z łososia. Mocz z orangutanem. Nie, tylko że on jest, mam w 5-litrowej butelce i wiecie, ciężko się nalewa z tego. Więc przelałam sobie do słoika. Tak samo na sierść. Bardzo dobre. Jesteś pewna, że to zjedzą? A chcesz spróbować na ząb? Poczekaj, zaraz inaczej, Marcin zaraz będzie tutaj degustował. Będzie naszym testerem. Zobaczymy. Jak go nie zobaczycie w następnym odcinku, to znaczy, że co? Padł. Szedł. Padł. Wrócił do domu. Wrócił do domu i Klaudia ma święty spokój. Popatrz jakie szczęście, patrz jakie szczęście. To jest normalne. Dobra. Czekaj, wszystko dałam? Tak, to jest wszystko. Żelki. Te, co ja wam wcześniej wspominałam na live, ostatnio pokazywałam wam. Wszelkiego rodzaju. Później troszeczkę, bo tutaj, wiecie, te szarańcza ruszy i ja nie wiem, czy po prostu wszystkie dostaną. Tak, czyli to każda ręki tabletka jest dzielona na pół, bo one są jeszcze za małe. I dostają połówkę jednej takiej kosteczki dziennie, ale my je karmimy jakby z osobna, czyli jak będziecie swojego pieska po prostu mieli jednego, no to do buzi mu coś takiego. Są różne rodzaje glukozaminy. Jak ma się jednego, to dużo prościej. Tak, a my musimy być pewni, że każdy dostał, bo stawy to w tej rasie, jak i każdej dużej, to podstawa. Kakao, znowu mi się operało. Widocznie zasłużyłaś, no. Dupa. Wiecie, z jakichś srebrnych tac one jedzą? No. To lepiej niż ja z tego zdartego talerza. Bez emali. No ale jak tak zębami się w niego wbijasz, no to co? Mój problem. Takie kotlety jak są takie przypalone, twarde jak podeszwa, to jak ja mam go ukroić? No to kroję razem z emalią ten talerz. Już się nauczyła wreszcie nie przypalać. Uważaj, bo jeszcze uwierzą. Bo przecież oni wiedzą, a nie uwierzą. Tak, jeszcze uwierzą. Ludzie nie są głupi, widzą ciebie. Że ręce ci się trzęsą, że oczy masz jakieś niewyparzone. Tak, bo zaraz dostaniesz mielone dzisiaj takie na obiad i będzie, wiesz, po jabłkach. I będziesz zadowolony, że masz. Dokładnie. Więc to jest absurd, to jest wielki mit, karmienie surowym mięsem, że powoduje właśnie psy bardziej agresywne. Oczywiście. My mamy naprawdę, możemy to powiedzieć, ponieważ karmimy psy już 3 lata. Amber jest ile za 3? Amber jest 5. Przepraszam, 5 lat to Azja Stanowskiem. I nie mamy problemu. Nie ma ładne kubki, problemu. psy są zdrowe. Tak. Oczywiście też, no żebyście tą mięsko mieli z jakiegoś fajnego źródła, że najlepiej jakbyście znali osobiście. No ale my też tak nie mamy, żeby to było my też nie, oczywiście. Kupujemy je no też człowiek się tam portalu. Na portalach, sprawdźcie, czy jest w miarę świeże. Jaka procentowość jest na przykład wołowiny, a jaka czy kości. Nie ma problemu, wyobraźcie sobie, nie ma problemu jak są ścięgna, mielone i takie rzeczy. To jest bardzo dobre dla psa. Natomiast jak jest za dużo kości, to już nie. Tak. Kości są mało jakby to powiedzieć, mało bogate w składniki wszelkiego rodzaju odżywcze. Raczej tak, ścięgna, jakieś flaki wyczyszczone, podroby i mięsa, co nie? Masz, bylisz. Dziękuję. Proszę, smacznego. Dobra, i wiecie co? I ja im tutaj jeszcze sypnę troszeczkę chrupek. No bo to wiecie, to jest śniadanko. Śniadanko dla takich bąków, no to musi być syte. Syte, no bo gdyby to był jeden piesek czy 2, no to za dużo, to porcja by była na kilka dni. No i dobra, to teraz co? Pozostaje nam tylko pójść do małej szarańczy i zaserwować im śniadanie. Zobaczycie, jak się rzuci. Pogoda może nie jest piękna, bo leje u nas już nie wiem który dzień, nie wiem, prawie cały tydzień nam leje. Mamy lekką przerwę. Wiemy, że gdzie jest śnieg już, no niestety zima się zbliża. No ale co?
trzeba jeść, prawda? Bączki jeszcze śpią, nie usłyszały nas, ale zobaczycie za chwilę, jak się już... Dobra, dzieciaczki, przepraszam. No, ale odsunąć się, nie? Dawaj jeden tam na lewo, szybko i na prawo. Raz i dwa. Tutaj, chodź kolego, patrz. Dwa. Tutaj kolego, tu. Trzy. I cztery. Odliczamy do 30 sekund i Już nie ma, będzie. już jedna jest tacka odpowiednio. pusta. Ta przed chwilą gwiazda nam uciekła. Zobaczcie, cała mokra jest Niunia. I sobie gania. A to jest żółta lady, Mireczka. A Rajka? A Rajka, która lubi eksplorować, bardzo odważna dziewczyna. Zresztą jak... O, widzicie, najmniejsza, ale wszędzie się przepycha. O, proszę bardzo. Puste. Srebrna taca wylizana. No myślę, że ponad kilogram mięsa no i tam jeszcze tych chrupek kilkaset gram. Tak. Moment. No ale na 9 piesków to też właściwie czego się spodziewać. No i jak dziubdziu się? Brawo. Smaczne, smakowało. Pogoda jest fatalna. Leje u nas, no nie wiem od ilu dni, non stop, jest mokro, brzydko. Wiecie co, aż się z domu nie chce wychodzić. No ale no psiaczki i zwierzątka nas mobilizują, wszelakie. Natomiast już uporaliśmy się tutaj z tą hałdą drewna. Takich troszeczkę porządków tutaj muszę zrobić. O, jak ładnie wyschły, ale dalej ciężkie. Bo chcę przenieść dechy, deski, które mamy tam, które są, przepraszam, ale coś zapiszczało, to zaraz sprawdzam. Deski, które mamy do bicia domku, chcę tutaj przenieść, żeby już były w suchym i chyba będziemy tutaj opalać, no nie wiem jeszcze. Ciągle z Klaudią mamy taki, powiem wam, ostry problem, bo chcemy zrobić, ale chcemy zrobić szybko, bo czas ucieka, my też z sił opadamy i myślimy, czy na przykład heblować, albo czy opalać. I wiecie, to opalanie to od początku nam po głowie chodzi, ale strasznie dużo to czasu zajmuje. Ale z drugiej strony robi człowiek rasa porządnie i sami już nie wiemy, po prostu sami nie wiemy. O jest. Tu są strasznie ciężko. Dobra, idę po palety. To wszystko tam trzeba przenieść. No, na razie to oczywiście małymi partiami będę nosił.
już tutaj sobie leży i schnie. Te deski widać, co niektóre są ciemniejsze, ale nie, już widzę, że wiatr je dobrze przechulał, przedmuchał. Najgorzej jeszcze tutaj w tym miejscu, jak wiatr zacina właśnie od strony tutaj pola, no te deski jednak no są jeszcze mokre. Musimy chyba tutaj dać, nie wiem, jakieś takie po prostu deski w poprzek, że jak zacina, żeby po prostu nie leciało na to, albo zresztą to przykryć. No bo co, tyle się narobiliśmy, szczególnie Marcin, bo to on to wszystko przynosił, żeby to tutaj uporządkować, a mimo wszystko tam zacina wiatr i jednak no te deski mokre są. Chociaż kurnik wysprzątany, oto proszę, na to jest tutaj dowód. Dzisiaj Marcin działał w kurniku. Idziemy zobaczyć, jak tam posprzątał, czy to tylko jest lipa, czy to ściema. Jak tam kurki? O, trzeba obraz podjaśnić. Kochane kureczki. A nie, widzę, że pan wam wywapnował tutaj. Jeszcze tylko trzeba wam słomy nawieść, prawda? Dziewczyny. Spójrzmy do gniazd. Czy są jakieś jajeczka? Ups. No, niedużo jeszcze. Tutaj 3, 4, 7 jajek. Dziewczyny, pancia nie będzie miała śniadania, no co wy? A siedzi tutaj jakaś w środku? Pusto, pusto, pusto. O, nikogo nie ma. No co wy, dziewczyny, gdzie chyba jajka gdzieś chowacie? No przyznać się. Gdzie te jaja pochowałyście, co? Taka pogoda w ogóle, ja nie rozumiem, dlaczego wy wychodzicie. Czemu wy tutaj w środku nie siedzicie? Wiecie co, no te kury nasze są, no nie wiem, no niemożliwe. Jest zimno, mokro, pada śnieg, czy nie pada, one wychodzą. Mają... Aj! Mają tutaj te drzwiczki, które się podnoszą z samego rana. No z samego rana, gdzieś tak koło 8 godziny. No i co, wychodzą sobie i większość z nich później co? Ląduje tutaj pod kontenerem. Zaraz zrobię zbliżenie. No, ile tam panienek siedzi? Raz, 2, 3. No, cała brygada, no proszę bardzo. No gwiazdy. To już wejdźcie do środka, po co wy tam siedzicie? Zabrałam was do domu, do środka, bo pogoda jest taka, no nie chce się. Pokrótce wam pokazałam tam tą hałdę drewna. Kurki znoszą jakby chciały, a nie mogły. Nie wiem, czy to jest też okres pierzenia, ale też no zielononóżki chyba jeszcze troszeczkę za wcześnie. No dobra, kury kurami, zostawiamy ten temat. Zobaczcie, co ja tutaj mam. Co Klaudia zrobiła i wymyśliła. No, już co niektórzy na pewno wiedzą, boście mnie pytaliście, jak tam słychać z moimi kosmetykami. I wiecie co? Właśnie tutaj... Tadan! Mydełko! Proszę bardzo, moja pierwsza próba, moje pierwsze podejście. Wydaje się ok, chociaż w trakcie jego realizacji, w trakcie tego projektu tak nie do końca byłam pewna, ale widzę, że ładnie wygląda. Całą procedurę, jak to się robi, procedurę może źle powiedziane, projekt tworzenia tego mydła pokażę wam w innych odcinkach, bo najpierw chciałam zobaczyć, jak to jest, jak to wyjdzie, czy proporcje są dobre itp. itd. Nieważne. Teraz po 24 godzinach, tak w skrócie wam tylko opowiem, muszę je pociąć na takie
małe, wąskie plasterki i to musi leżakować gdzieś tak około 30 dni. No, mówiłam 30 dni. Myślę, że nawet do 60, jak je potrzymacie, to będzie dobrze. To musi się wszystko, wiecie, to są procesy chemiczne. To musi się wszystko połączyć, przeżreć, odleżakować, że później jak będziecie mieć swoje rączki i piękne ciało, żeby Was nie pożarło. No, dobra. Zobaczmy, jak to się ta gilotynka w ogóle sprawuje. Momencik. Ja tutaj sobie poustawiam wszystko. No chodź. O, dobra, ja chcę wąski plasterek, wiesz, sprawdzić tylko. O, no. Nie, za wąski, to pęknie. Myślisz? No zobacz, całkiem spory ale jest. może ci pęknąć jakby, bo będzie wąski. Aha, no dobra, no to wiesz co, to troszeczkę odsunę. No nie, no to już jest za duża kostka. Zobacz, myślę, że to jest odpowiednio. Dobrze. Marcin, widzicie, nadzoruje, czy Klaudia nie spierdzieli nic, ale... Dobra. No wygląda nieźle. Znaczy wiecie, to jeszcze trzeba przygotować, jeszcze to nie jest cały... To nie jest produkt finalny, którym bym chciała się pochwalić. To jest no takie próby, pierwsze moje podejścia i pokazuję Wam po prostu, jak mi to wyszło. Dobrze. To teraz tniemy ciasto na kawałki i czekamy miesiąc minimum. 30 dni minimum, pamiętajcie, żeby sobie krzywdy nie zrobić. A jeszcze powiedz o tym, że trzeba co tam dzień je na drugą przekręcić. Ja je dam na siatce, wiecie, tam w pomieszczeniu gospodarczym, więc będzie powietrze hulało z każdej strony, ale mimo wszystko, no od spodu jednak jest troszeczkę tego mniej, więc no przekręcić by wypadało od czasu do czasu. No. Tak fajnie wyszło. No idealnie. Zobacz, gdyby nie ten jeden plasterek... gdyby nie ten plasterek i to jedno było troszeczkę też, pamiętasz, kurczę, tyczkę było kurczę. Tyci. No ale popatrzcie. No. Mydełko. No zobaczcie ile mydła. Ciekawe, proporcje mówię, to już będzie osobny film przy tworzeniu. Pełen instruktaż, jak zobaczymy, że nasza gęba nie jest czerwona i poparzona. No, my chcemy Wam coś sprawdzonego dać, a nie po prostu zrobię sobie i nawet nie przetestuję. Dobrze. Nie. Mydło na czym robione? A nie, to będzie niespodzianka. Nie mówisz, czego jest mydło? mydło? Teraz. W ogóle nie mówisz, czego jest mydło? Nie no, pójdziemy. Dobra, już ale nie musisz mówić proporcji. Dobra, jak jesteście tacy ciekawscy, to Wam ja powiem. jestem. Marcin, jak zwykle. Jest to kozie mleko i gęsi tłuszcz. I oczywiście soda kaustyczna. Dobrze, na dzisiaj Wam dziękuję. W środę zapraszam Was na gotowanie kolejne na ekranie. Będzie sernik optymalny. Bo Marcin mi już tutaj głowę słyszę od kilku dni. Zrób mi sernik. A ja mówię, no nie zrobię Ci sernika, no bo musiała cała procedura, kamera i ta, no mówię, no weź. Dobra, prawda jest taka, że po prostu jest leniwa. Po prostu jest leniwa. I nie chce mnie pasi brzuchowić. Cię walnąć, co? Daj palca tam pod gilotynę. No. A ty daj głowę. To nie do Was, to do niego. No. Trelebolele. Dobra, pa. Do was, nie do mnie. Nie, i do środy. Pa.